Ajdan w końcu doczłapał się do wygranej w tych maltańskich preselekcjach. Ja myślałem, że ona się będzie rozwijać i końcówka będzie taka tudu, 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 tudu. No ale także są jurorzy, to myślę, że oni tam to troszkę podhypują. Malta też tam, wiecie, tararara. Na razie tak bardzo właśnie filmowo, romantiko, taki trochę włoski vibe. Bardziej dla mnie to się nadaje do, nie wiem, reklamy kawy, a niekoniecznie na Eurowizję. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam Was w kolejnych reakcjach na moim kanale z cyklu Eurowizja 2026. Przychodzę do Was z czwartą piosenką tegorocznej Eurowizji, a mianowicie Ajdan z utworem Bella. Ja maltańskich preselekcji nie oglądałem w ogóle, nie słuchałem piosenek, więc dla mnie to będzie świeże, nowe. Wiem, że niektórzy z Was proszą o te pierwsze, autentyczne reakcje. No i dzisiaj przyszedł właśnie ten dzień, kiedy nie słuchałem wcześniej propozycji, a zatem będę mógł jak najbardziej premierowo się wgryźć w ten utwór. Ale tak po prawdzie, niezależnie od piosenki, Ajdan w końcu doczłapał się do wygranej w tych maltańskich preselekcjach. Pamiętamy wszyscy na pewno 2022 rok Rytmu. On był jednym z faworytów, ale ostatecznie nie wygrał. W sumie ja wtedy chciałem, żeby on pojechał. Patrzyłem, że on jeszcze brał udział wcześniej w 2016 roku i też tam miał jakieś kontrowersje związane z tą piosenką, ale mimo wszystko był czwarty. Potem w 2023 roku też wystawił piosenkę, ale został zdyskwalifikowany, bo za wcześnie się ogłosił. Wiele perturbacji, ale jak widać, jeśli masz marzenie eurowizyjne, to w końcu po jakimś czasie na pewno je spełnisz. No i Ajdan może dzisiaj odetchnąć z ulgą, bo jedzie na Eurowizję do Wiednia. A zanim piosenka, to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli podobają Ci się takie filmy jak ten. Jeżeli ta reakcja Ci się spodoba, to oczywiście zostaw łapkę w górę, podbicie kanału, bo to naprawdę pomaga, jeśli chodzi o dotarcie właśnie z filmami, więc jeżeli lubisz moje filmy, chcesz mnie wspierać, to będzie właśnie najlepsze wsparcie od Ciebie. No to co? Ajdan, Bella, lecimy z tematem. Zaczyna się tak monumentalnie, trochę filmowo. Trochę mi się to kojarzy z Ewidamą, chociaż to nie są te dźwięki. Na razie tak bardzo właśnie filmowo, romantiko, taki trochę włoski vibe. Na razie umiarkowanie jestem zachwycony. No może coś się zmieni. Jest to ciekawe, bo jest to ballada, ale właśnie nie taka klasyczna. Jednak trochę inna, właśnie taka ciepła. Jakie tutaj płatki róż. Serduszka, nie wiem, coś takiego. Bardzo minimalistyczne, dobrze zaśpiewane póki co. O, tu proszę bardzo, jaka romantyczna historia na cieniach. Nie wiem, bardziej dla mnie to się nadaje do, nie wiem, reklamy kawy, a niekoniecznie na Eurowizję. Ale jest jakiś pomysł, na pewno. No jest to zupełnie znowu inna propozycja w porównaniu do tego, co już zostało wybrane z tych trzech krajów, więc na pewno będzie to ciekawe obserwować. Ja potrzebuję jakiejś zmiany emocji, bo na razie jest tak słodko pierdząco, romantycznie i miło. Ale mówiąc szczerze, chciałbym, żeby coś się zadziało. Ładne są te obrazki. To jest spoko efekt, to tornado. No to już robi wrażenie. Chciałem zmianę emocji, no to mam. I co, coś się zadzieje na koniec?
okej. Just okej. Dobrze, obejrzałem ten występ i powiem tak, nie jest źle, ale chyba spodziewałem się mocniejszych emocji. Bo jak się zaczęła ta piosenka, myślałem, że ona się będzie rozwijać i końcówka będzie taka tudu, 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 tudu. To będzie coraz mocniejsze, a ona była taka... myślałem, że to będzie po prostu budować się do jakiegoś momentu kulminacyjnego, tym bardziej, że mieliśmy to tornado i tak dalej, to myślałem, że to już będzie jeszcze bardziej, a tu się okazało, że jednak nie było tego dynamizmu. I ja wiem, nie każda piosenka, nie każda ballada musi być emocjonalna, nostalgiczna, dramatyczna, ale jakoś mi czegoś tutaj po prostu zabrakło. Dla mnie to jest za ciepłe. Piosenka o miłości, ale podana w taki po prostu miły, cukierkowy sposób. I nie wiem też, czy była taka tego intencja, nie wiem, czy ja to też dobrze odbieram, bo może w tekście, w który, umówmy się, no nie wsłuchałem się, tylko bardziej bazowałem na melodii i na tym, co widzę, to może to jest trochę inaczej, natomiast jeżeli tak jest inaczej, no to ja tego nie dostrzegłem. Niestety dla mnie jest to trochę takie właśnie mdłe. Czy ja wiem, czy to jest takie najgorsze? No na pewno nie. Na pewno nie i fajnie, że każda z tych 4 piosenek wybranych na Eurowizję jest różnorodna. W sumie fajnie, że jest w końcu taka ballada, która właśnie nie jest taka ostra i nie jest taka właśnie zero-jedynkowa, tylko jest taka dość grzeczna, swobodna. Myślę, że to ma też swoich zwolenników i będzie miało ich więcej na Eurowizji, no bo jednak Bella, to wszystko jakoś tak się kojarzy nam z Włochami. Ludzie uwielbiają Włochy na Eurowizji, więc w sumie może to nie będzie takie najgorsze. Dla mnie problem jednak jest taki, że to jest w sumie dość jednostajne i po 30 sekundach, może 45, w zasadzie już mi wystarczy, już więcej nic się nie zadziało. Jedyne, co mogę jeszcze tutaj wyróżnić, to pewnie ten pomysł na występ, który był bardzo minimalistyczny z jednej strony, a z drugiej strony bardzo artystyczny i opowiadał nam jakąś historię, więc dobrze, no jest to jakieś, ale czy to jest piosenka, która będzie walczyć o top 10? No myślę, że nie. Myślę, że to będzie wielka walka o finał Eurowizji i myślę, że gdyby jurorzy nie oceniali półfinałów, to Malta by nie była w tym finale. No ale także są jurorzy, to myślę, że oni tam to troszkę podhypują, Malta też tam, wiecie, tararara, no nie będę tutaj mówił, ale no... Ale tajemnicą nie jest, że Malta jest zawsze wysoko u jury, więc myślę, że to jest szansa Malty na awans do finału, ale w samym finale nie spodziewam się, żeby to było wysoko, bo Malta miała po prostu lepsze propozycje, które jej tak przepadały, więc no cóż. Ajdan, Bella, fajnie, że w końcu spełnił swoje marzenia, ale wydaje mi się, że Rytmu było lepszą piosenką i tak starając się obiektywnie do tego podejść, wydaje mi się, że wtedy miał szansę na lepszy wynik na Eurowizji. Jestem ciekawy, jak Tobie podoba się Bella, czyli najnowsza piosenka Ajdana, z którą chce podbić Eurowizję. Czy Malta ma szansę na dobry wynik w tym roku? Oceń utwór od 0 do 10 punktów w komentarzach i oczywiście przypominam Ci o łapce w górę, podbiciu kanału i subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy albo po prostu jakimś dziwnym trafem jeszcze tego nie robisz. Nie wiem, jak to możliwe, no ale wiem, że to jest możliwe, bo widzę po statystykach, że tak około 70% i tak tego nie robi. Tak więc jeżeli możesz, to zachęcam do subskrybowania. I co, my widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach, przede wszystkim w wywiadach dotyczących polskich preselekcji, tak więc zostańcie ze mną. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.